Pod koniec lutego dowiaduje się, że Korea Północna po 5 latach izolacji ponownie otworzyła granice dla zachodnich turystów. Wjazd na własną rękę do tego kraju nie jest jednak możliwy. Kontaktuje się więc z firmą, która jako pierwsza wysyła tam grupę turystów. Ku mojemu zaskoczeniu dowiaduje się jednak, że skład tej kilkunastoosobowej grupy stanowią wyłącznie tiktokerzy i youtuberzy z całego świata. A więc szybka ocena sytuacji. Internet zmienił się przez ostatnie 5 lat nie do poznania i pewnie każdy z nich będzie gonił na siłę za tanią sensacją, nie zważając na lokalne przepisy i zasady, co zapewne przysporzy całej grupie kłopotów i kolejnych ograniczeń. Poza tym, skoro mamy być prowadzeni przez cały czas za rękę, to nie nagram nic innego niż cała reszta, a wszystkie filmy będą wyglądały prawie tak samo. Ewentualnie będą się różnić wyłącznie narracją osoby nagrywającej. Takie coś to zupełnie nie dla mnie. Nie mam zamiaru szukać na siłę rozgłosu i taniej sensacji. Okazuje się jednak, że jest inna możliwość. Mogą być pierwszym indywidualnym turystą w tym kraju po długiej przerwie. Szybka decyzja i po 2 dniach pozwolenie na wjazd do strefy Ranson Korei Północnej ląduje na skrzynce e-mail. Teraz pozostaje tylko kupić bilety i wsiąść w samolot do Yanji, czyli miasta położonego tuż przy trójstyku granic Chin, Rosji i Korei Północnej, a następnie dostać się do miejscowości Tumen, gdzie znajduje się jedno z nielicznych przejść granicznych pomiędzy Chinami a Koreą Północną. I tam po drugiej stronie mostu ma już czekać na mnie samochód z kierowcą i północno-koreańskim przewodnikiem. Jednak już na 30 minut przed lądowaniem w Yanji robi się nieco dziwnie. Photography is prohibited within airport area. Please ensure that you close your window shades at the request. Thank you for your support and cooperation. Ale jaja, jest też polski spirytus, zobaczcie. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Do Chin lecimy na pokładzie China Eastern. Zobaczcie, ile tu jest miejsca na nogi. Toż to w polskim locie ja się muszę cisnąć. A tu cyk, proszę. Dodatkowo w pakiecie mamy żarcie, gazety, świeżą prasę chińską w języku angielskim i chińskim. Że linia naprawdę tutaj dba. Za 1,5 godziny opóźnienia samolotu dostaliśmy również, wszyscy pasażerowie dostali talony na żarcie do wykorzystania na lotnisku, czy na alkohol, jak kto woli. Także naprawdę jestem pozytywnie już zaskoczony podejściem do klienta. Lądujemy w Yanji na lotnisku wojskowym i tutaj kazali wszystkim zakryć okna. Co dziwne, zawsze każą otwierać, a tutaj nie, coś mają do ukrycia. Cały samolot jest zaciemniony. Stewardzi chodzą i pilnują, czy nikt nie zagląda przez okno. Ciekawe, co oni tu mają takiego do ukrycia. Lecimy normalnie w ciemnościach, pomimo że jest środek dnia. Na terenie lotniska obowiązuje całkowity zakaz filmowania i robienia zdjęć. Trzeba więc czym prędzej łapać taksówkę do miejscowości Tumen, gdzie znajduje się przejście graniczne z Koreą Północną. Chiny niestety witają lekkim mrozem i padającym śniegiem, co po przylocie z Kuala Lumpur, gdzie panują temperatury w okolicach 40 stopni, jest sporym szokiem dla organizmu. Zanim udamy się więc na granicę, trzeba odwiedzić jeszcze lokalną galerię handlową w celu zakupu ciepłej odzieży. Samo miasto Yanji leży na terenie koreańskiego regionu autonomicznego Chin i samo w sobie jest na tyle ciekawe, że pojawi się w kolejnym poświęconym mu filmie. Oprócz sporej dawki koreańskich klimatów i zalewu chińskich influencerów, mieszkańcy mają dość ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Ale o tym dowiecie się więcej w następnym odcinku. Tymczasem taksówka dojeżdża w okolice przejścia granicznego na rzece Tumen.
Jak pewnie większość z Was już wie, Korea Północna po 5 latach totalnej izolacji otworzyła się ponownie na turystów. Jednak to otwarcie nie trwało długo. Raptem 2 tygodnie. Kiedy tylko o tym się dowiedziałem, stwierdziłem, że warto by było zobaczyć ten kraj. Tym bardziej, że takiej możliwości nie było od dawna i nie wiadomo właśnie było, jak długo ona potrwa. Niestety moje obawy okazały się trafne. Do Korei Północnej nie można sobie wjechać od tak, czyli wziąć paszport i po prostu sobie tam pojechać, przejść przez most. Jednak po kontakcie z tą firmą dowiedziałem się, że będą jechać w tym terminie wycieczki grupowej 3 autobusy z samymi influencerami, youtuberami, tiktokerami itd. Stwierdziłem, że w takim gronie nie uda się zapewne mi zrobić żadnego obiektywnego filmu, ani w ogóle nagrać chyba niczego ciekawego, bo pato youtuberzy jak się zachowują, wszyscy dobrze wiemy, więc wróżyło to tylko kłopoty. Udało się mi zorganizować pozwolenie na indywidualny wjazd. To, co widzicie tam z tyłu, to już jest Korea Północna i ten film miał się zaczynać właśnie w tamtym miejscu, ale niestety przez pewien splot okoliczności nie powstanie. I byłbym pierwszym indywidualnym turystą, który pojedzie do Korei Północnej po 5 latach izolacji. Niestety to nie nastąpiło, miałem już pozwolenie gotowe, ale niestety pojechały tam 3 autobusy pato youtuberów, influencerów i cholera wie kogo jeszcze i nie było w tym gronie ani jednego zwykłego turysty. Wszyscy szukali taniej sensacji. Internet zalewają już filmy właśnie z Korei Północnej. Odbyły się 2 takie wyjazdy, jeden pod koniec lutego i drugi na początku marca. Oglądałem kilka z tych filmów, no i niestety przewija się tam jedna i ta sama narracja. Jaki jest obraz kreowany Korei Północnej w mediach mainstreamowych? Wszyscy zdają sobie sprawę. Kreuje się, że jest to kraj totalitarny, reżim, ludzie żyją w obozach pracy, są torturowani, przymierają głodem i tak dalej. Ja nie przeczę, że tak nie jest. Ale niestety właśnie ci youtuberzy pojechali dokładnie z takim nastawieniem, jakie podają nasze wszystkie media i dokładnie to chcieli pokazać, czyli nic nowego. Ja miałem zamiar nagrać obiektywny dokument, który nie będzie nikogo piętnował, a będzie starał się pokazać tyle, ile się da. No bo wiadomo, że nie możemy sobie tam chodzić na własną rękę i oni selektywnie wybierają to, co my możemy zobaczyć, ale sprawne oko zauważy więcej, więc jak pewnie też już część z Was wie, Korea Północna zamknęła się ponownie, podczas kiedy druga grupa była właśnie po tamtej stronie rzeki. W tej grupie było też kilku Polaków, popularnych, mniej popularnych youtuberów, którzy też jakieś tam filmy już powrzucali. I ja, szczerze mówiąc, nie dziwię się po obejrzeniu tych filmów, że Korea znów się zamknęła, ale to było do przewidzenia. Myślałem, że to potrwa troszkę dłużej, jednak przez te 5 lat od czasów zarazy internet, YouTube mocno się zmienił. Kiedyś faktycznie byli podróżnicy z pasją, którzy chcieli coś zobaczyć, chcieli coś doświadczyć, a kto pojechał tam teraz? Pojechali pato celebryci, którzy szukają taniej sensacji i zrobią wszystko dla lajków, wyświetleń i tak dalej. Pojechali zaliczacze krajów, którzy muszą odwiedzić w jakimś tam czasie, biją jakieś różne głupie rekordy, muszą odwiedzić wszystkie kraje na świecie i często nawet nie wiedzą, w jakim kraju są, co tam robią. Mnie tego typu rzeczy nie interesują. Najchętniej bym oczywiście zwiedził taką Koreę na dłużej, samodzielnie, co jest oczywiście niemożliwe, ale chciałem wykorzystać ten wyjazd na tyle, ile było można, żeby nie patrzeć na ten kraj stereotypowo, tylko przedstawić go w możliwie jak najbardziej obiektywny sposób, a nie zrobić typowy kolejny film, który skupia się tylko na pokazaniu biedy w tym kraju i
tłamszeniu po prostu narodu. Ja wiem, że to jest jeden wielki Truman Show i ci ludzie tam żyją jak w jakimś Matrixie, nawet nie wiedzą, co to jest YouTube, nie zdają sobie z tego sprawy. Obejrzałem sobie film jakiegoś youtubera, tiktokera niemieckiego, który tam się podniecał, że to jest bardzo biedny kraj, ludzie głodują i tak dalej. Halo! Zadałbym mu przede wszystkim pytanie, czy był może ostatnio w Berlinie, może w Monachium, może we Frankfurcie. W samym Berlinie jest ponad 3000 bezdomnych Polaków, którzy żyją na ulicy. Innych narodowości też jest mnóstwo. Jeżeli chcecie szukać biedy, to zacznijcie je szukać na własnym podwórku. Jakież to zdziwienie, w każdym kraju jest bieda. Tu w Chinach, tam w Korei, w Niemczech. Była też jakaś youtuberka z Rumunii, która też opisała, że to jest biedny kraj. A nie widziała może cygańskich wiosek w Rumunii, gdzie nie ma prądu, wody bieżącej, ludzie nie mają toalet, tylko chodzą w krzaki, nawet nie mają stodoły, żeby pójść za tą stodołę. Tego nie widziała, a tu zobaczyła biedę. I pomimo, że ci ludzie tam są odcięci od internetu, od świata i oni nie mogą tego obejrzeć, tak przecież aparat władzy ma do tego wszystkiego dostęp. W każdym kraju jest też ambasada Korei Północnej, również w Polsce, w Warszawie. I myślicie, że dyplomaci tego nie oglądają, nie czytają? Oczywiście, że to czytają. I mało tego, nawet po polsku, bo jak się okazuje, w uniwersytecie w Pjongjangu jest wykładany nawet język polski, czyli to nie ma problemu z tym, żeby nawet przetłumaczono samej władzy to, co mówili polscy youtuberzy, to, co pisały polskie media i tak dalej. Więc jeżeli władza po dwóch takich grupach zobaczyła po prostu stado pajaców, bo tam pojechali w większości właśnie pajace, którzy biegali wszędzie z tymi kamerami, no to ja się nie dziwię, że to zamknęli. Kiedy przeczytali te artykuły, które opisują tylko, że jest to totalitarny reżim, że jest tam bieda, zacofanie i tak dalej, tak kraj się zamknął. I obawiam się, że tym razem na długo. Ale co mnie tutaj zdziwiło, bo jestem teraz właśnie w miejscowości Tuman, gdzie jest przejście graniczne do strefy Ranson, właśnie w Korei Północnej. I widzę, że Chińczycy tutaj naprawdę ostro przygotowują to miejsce. To jest wszystko w budowie, zaraz Wam tu jeszcze pokażę parę ujęć. Oni chcą zrobić z tego naprawdę grubą atrakcję turystyczną i to się otworzy. To się na pewno otworzy, bo nie budowaliby tutaj tego wszystkiego na darmo, tylko może się otworzyć wyłącznie na przykład dla Chińczyków, Rosjan. Ewentualnie jak będą wpuszczać zachodnich turystów, to myślę, że będą bardzo surowe restrykcje odnośnie filmowania tam czegokolwiek, bo jeszcze nie wszystkie materiały pewnie się pojawiły w internecie, a pojawiły się już naprawdę głupie rzeczy, a pewnie pojawi się tego i dużo więcej. Władze Korei oficjalnie nie podały żadnego powodu, dlaczego zamknęły po prostu ponownie granice. Są różne spekulacje w internecie, że może przez zarazę. No halo, kto wierzy dzisiaj jeszcze w zarazę? Ja wiem, że to jest dla nich akurat tam wygodny powód, bo strachem łatwiej się po prostu zarządza ludźmi, tak jak nami zarządzano przez 2 czy tam te 3 lata zarazy. Ale no nie ukrywajmy, no kto jeszcze dzisiaj w to wierzy? Dlatego dla mnie jedyny sensowny powód, dlaczego nie się zamknęli, to po prostu publikacje w internecie, w mediach ludzi, którzy pojechali tam z odpowiednim nastawieniem, no i władzy się to nie spodobało. Ale to jest tylko moje zdanie. Tak jak powiedziałem, władza Korei Północnej nie wydała żadnego oświadczenia jak do tej pory, więc możemy sobie tylko wróżyć z fusów. Też jeżeli zechcecie mnie zhejtować pod tym filmem, po co ja chciałem jechać do takiego kraju i wspierać taki reżim zbrodniczy, to przypomnę Wam tylko jeszcze jedną rzecz. Jeżeli już chcecie być naprawdę tacy zgodni ze swoim sumieniem i nie finansować zbrodniczych reżimów, to po pierwsze nie oglądajcie filmów hollywoodzkich, nie kupujcie amerykańskich produktów, nie kupujcie iPhone'ów i tak dalej, gdyż wspieracie zbrodniczy reżim. Bo na przykład takie USA wysyła cały czas pieniądze i broń do pejsatych i oni tym mordują, bombardują teren, który sobie tam zagrabili nad morzem. Nie mogę wymieniać tutaj wiadomo szczegółów, bo mi zablokują ten film. To jest jeden przykład i takich przykładów możemy znaleźć mnóstwo, więc nie oceniajcie wszystkiego po okładce.
Ale skoro już jesteśmy w Chinach, bilety były kupione zanim zamknięto granice, no to ten czas jakoś trzeba wykorzystać, więc nagram dla Was kilka filmów z Chin, pokażę Wam, jak wygląda tutaj życie w tym też jakby nie było totalitarnym państwie, ale dużo mniej totalitarnym niż to za tą rzeką. Tu jest bardzo zimno, w tej chwili jest minusowa temperatura, pada lekki śnieg, rzeka jest zamarznięta, więc tam mogliby w zasadzie uciekać ci uchodźcy z Korei tutaj po tym lodzie. Nad rzeką Tumen zrobiono amfiteatr z widokiem na Koreę Północną. Tam też jest jakiś po prostu chyba knajpa na wodzie w takiej barce. Oni tu inwestują, żeby zrobić tu z tego atrakcję turystyczną potężną. Jest Widzanówka Park, dopiero zaczyna być on robiony. Wszystko jest nowe, no tylko jak im Korea zamknie to wszystko w cholerę, to będą mieć problem. Pomimo, że granica jest zamknięta, tak chińskie wycieczki tu przyjeżdżają, widać, że jest to popularne miejsce. No i na placu ideologia sierpa i młota żywa, bo wszędzie są normalnie jakieś flagi ZSRR-u, jakieś godła po prostu. Cały czas jestem tutaj śledzony przez miejscową milicję i jakichś takich szpicli dziwnych w czarnych kurtkach. Już mi tu robili zdjęcia, filmowali mnie, więc tu nie można tak sobie po prostu latać z kamerą jak się chce. Na razie nikt się nie czepia, ale w sumie oni nie znają języka, więc tak ciężko podejść i coś ode mnie chcieć. Wybudowano tutaj też takie centrum turystyczne i można kupić tu sporo oryginalnych pamiątek, mnóstwo produktów rosyjskich, mnóstwo produktów koreańskich, południowo jak i północno. No i w sklepie możemy sobie przy granicy kupić na przykład Reagana trzymającego bombę. No i dużo koreańskich figurek oraz produktów rosyjskich, bo stąd do granicy z Rosją, do Władywostoku jest naprawdę niewiele kilometrów. Oj, bardzo fajna wódeczka. Widać, że oni tutaj produkty militarne cenią. Ale jaja, jest też polski spirytus, zobaczcie, na granicy z Koreą Północną kupimy polski spirytus. No i są tu też matrioszki oczywiście, najlepsza pamiątka z Rosji, ale zobaczcie, kto jest na tej matrioszce. Stalin, Lenin i Putin, czyli święta trójca Ukrainy. Można sobie kupić też bidon, Sowiecki Sojus. Jak ktoś czuje sentymenty, no to jest niesamowite, co oni tu sprzedają. Naprawdę nie spodziewałem się aż takiego asortymentu. To tutaj każdy komunista to by się normalnie poczuł jak w sklepie z zabawkami. Kupiłem piwo z północnej Korei. Nie wiem, czy ono jest podrabiane, czy nie, czy przemycane, ale proszę. Produkcja Północna Korea, piwo Tadonggang. Można tu też kupić magnes z trójstyku granic Rosji, Chin i Korei Północnej. Też dość ciekawa, oryginalna pamiątka. I to zdecydowanie chyba najciekawsza pamiątka, zestaw pieniędzy z Korei Północnej. To kosztowało 20 zł. Mamy tutaj poczet władców Korei i pieniądze. Cały zestawik w stanie normalnie bankowym. Świetna pamiątka, nie tylko dla komunistów. No i tego się nie spodziewałem. Zobaczcie, północno-koreańska impreza. Koreańsko-chińska chyba nawet. Dobra. Ja pierdzielę, wydaje mi się, jakbym się cofnął w czasie. Porobili tutaj też takie budynki, widać, że to pod turystę w stylu starokoreańskim, ale widać, że przygotowują się tutaj na przyjęcie tłumów turystów, i oni wcale nie muszą tutaj ściągać turystów z Europy, z USA, im to nie jest do niczego potrzebne. Tu jest po prostu tylu Chińczyków, że oni zapełnią ten rynek. Oni lubią takie różne rzeczy właśnie odwiedzać, potancują sobie na placu. I niby sobie tu ludzie tańczą, wszystko jest elegancko, ale jest tu bardzo dziwnie. Wszędzie chodzą tacy zamaskowani osobnicy podejrzani. Sporo chodzi też takich po prostu czarnych oficerów UB.
czy czegoś takiego. No i cały czas ktoś krąży za nami. Do niedawna jeszcze nie można było w ogóle przebywać w tym regionie. Tutaj ten rejon przygraniczny był niedostępny dla turystów i tak dalej. No a dzisiaj dali tutaj taki mały wycinek po prostu przy tym mieście, dostępny dla ludzi. No i będzie tu atrakcja turystyczna, ale cały czas jest się pod czujnym okiem kamer i strażników. Tu zobaczcie, jedna z wież granicznych, okamerowana, jakieś radary, kamery, termowizje, nie wiadomo co. I tak się zaczyna ta strefa turystyczna. Latem pewnie dzieje się tutaj więcej, znaczy będzie działo, bo to dopiero jest budowane. Smutni panowie nadzorują, co się dzieje na placu. Też jest tutaj olbrzymi amfiteatr, jakaś scena tam z ekranami LEDowymi, także oni chcą tu na pewno jakieś festiwale w ogóle robić. I wtedy ludzie w Korei mogliby sobie tam na tych górach siedzieć i oglądać. Ale oni nie mogą podejść pod granicę, bo nawet nie mogą tu mieszkać. Tylko starannie wyselekcjonowani obywatele, którzy wierzą w 100% w reżim, mogą mieszkać przy takiej granicy, kiedy jest pewność, że na pewno nie uciekną przez rzekę tutaj. Wszędzie zalega jeszcze kra, góry śniegu i po drugiej stronie widać miasteczko koreańskie. Te domy chyba w większości są puste, bo jak robiłem zbliżenie, tak, być może ktoś tam mieszka, ale chyba bardziej pobudowali je tak po prostu dla pizzy, żeby ludzie widzieli, jaka to Korea jest bogata i piękna z tej strony. Tutaj też widzę, są różne łodzie, być może w sezonie letnim planują tu robić jakieś rejsy po rzece. Wody nie ma za wiele, ale wiosną jak z gór spłynie roztopiony śnieg, tak może troszkę będzie jej więcej i coś uda się tutaj popływać. Nad rzeką budowana jest promenada, tutaj widać, że będą sklepiki, jakieś restauracje, bary. Jest tutaj bardzo drogo jak na Chiny. Tutaj wszystkie jakieś pierdoły to kosztują astronomiczne pieniądze. Na przykład gdybyśmy chcieli sobie kupić wódkę ze Stalinem, no to trzeba za to zapłacić jakieś 100 zł. Gdzie taka wódka w Rosji czy w Gruzji będzie kosztowała 2-3 dychy to maks. Możemy sobie tu wynająć też lornetkę, aby pooglądać sobie Koreę. Są też różne magnesy. Głównie właśnie koreańskie i tutaj regionu Yanji, ale zobaczcie, ile kosztuje magnes, ponad 20 zł, co czyni to miejsce jednym z najdroższych na świecie, ale dużo taniej kupimy sobie tego typu magnesy w mieście Yanji. Przy promenadzie ustawiono takie pomniki, rzeźby przedstawiające ludzi pracy. Klasa robotnicza, wiadomo, że w Chinach zawsze była promowana, no nie tylko w Chinach, ogólnie w państwach komunistycznych, więc trzeba na każdym kroku podkreślać takie ludowe, robotnicze pochodzenie społeczeństwa. Za opłatą 25 juanów można sobie wejść na most przyjaźni chińsko-koreańskiej, dojść sobie do połowy, ale niestety mogą to zrobić tylko Chińczycy. Tutaj kobieta stanowczo powiedziała, że nie mogę. Znaczy powiedziała to po chińsku, ale tak zrozumiałem, że ja nie mogę tam wejść. I jest to napisane po chińsku, z tym, że ja nie wiem, co tam jest napisane, ale tak zrozumiałem, że ja tam wejść nie mogę. Ale tutaj widzę, że Chińczycy kupują sobie ten bilet i wchodzą. I wtedy można sobie wejść na tamten most i zobaczyć jeszcze bliżej Koreę. Można sobie dojść właśnie do środka rzeki. Dodatkowo jeszcze wychodzimy sobie na bramę. Mamy taki punkt widokowy. No szkoda, bo to jest naprawdę tania cena, poniżej 2 zł za taką możliwość. No i w ogóle to jest parodia, że napisali po chińsku, że jest zakaz wstępu dla obcokrajowców. Niechby to napisali po rusku, po angielsku, w jakimkolwiek innym języku. To tak jakby wszyscy ludzie na świecie znali chiński. No i jest tutaj piękny most. I co z tego, jak on jest nieczynny? Zobaczcie, że tutaj nikt nie przejeżdża, stoję tu już około 2 godzin. Przejście tutaj jest ponoć otwarte wyłącznie w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8 rano do 16. Czy ktoś teraz będzie przejeżdżał? Nie wiem, skoro Korea zamknęła swoją granicę całkowicie. Zapewne ta sytuacja ulegnie zmianie, ale obstawiam, że będą wpuszczać wyłącznie Chińczyków, no i może jeszcze Rosjan, no bo to też bracia. Już nawet teraz, w zeszłym roku, były nieliczne grupy turystów z Rosji, które mogły tam wjechać. No i na krótko się otworzono na cały świat i jeszcze szybciej wycofano z tego pomysłu. W miejscu, gdzie kończy się taka brązowa farba na moście, tam jest granica pomiędzy Chinami a Koreą. Jest płot, Chińczycy mogą sobie dojść do tego miejsca właśnie po moście. To jest stary most, już nieużywany. Ten z tyłu, który widać wyższy, jest ten nowy.
a właśnie stary został zachowany jako taki punkt widokowy, a tam, gdzie zaczyna się już taka obdrapana niebieska farba, to już ta część należy do Korei Północnej, to jest środek rzeki, czyli granica. I jak zrobiłem zooma, przybliżyłem właśnie tamte budynki po drugiej stronie, tak większość jest opuszczona. Widać, że w oknach hula wiatr, jakieś stare podarte firanki, folie, tam nikt nie mieszka, to stoi po prostu dla picu. Pewnie w części w tych niższych budynkach mieszka wojsko i jacyś urzędnicy reżimu i to wszystko. Normalni ludzie mają zakaz zbliżania się w ogóle na wiele kilometrów do granicy z obawy, że mogliby zwiać z tego mlekiem i miodem płynącego kraju. Te budynki po stronie chińskiej też wyglądają mi na jakieś dawne budynki wojskowe. Na dole są teraz sklepy, na górze jest wszystko puste, więc pewnie tu było wojsko, ale postanowili zrobić jednak tu strefę turystyczną. I już jak lecieliśmy do tego miejsca, to było coś bardzo dziwnego, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Na jakieś pół godziny przed lądowaniem kazali zasłonić wszystkie okna w samolocie, było totalne zaciemnienie i stewardzi cały czas pilnowali, żeby nikt nie otworzył, nawet nie uchylił okna. I ta sytuacja trwała aż do wylądowania, powtarzano kilkukrotnie, nawet do nas specjalnie przyszła stewardessa i powiedziała jeszcze po angielsku, żeby pod żadnym pozorem nie odsłaniać okna i niczego nie filmować, nie fotografować do momentu, aż wyjdziemy z terminala lotniska. Ja oczywiście uchyliłem i zajrzałem. Nie było tam nic niezwykłego. No, dookoła jakieś budynki, prawdopodobnie hangary wojskowe i tego się oni pewnie boją. Ale weźcie pod uwagę, co się dzieje teraz na przykład w Polsce na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem. Jest tam baza wojsk amerykańskich, ogólnie NATO. Przerzut sprzętu trwa na Ukrainę od 3 lat i każdy może sobie tam filmować, podejść i robić co chce. Tutaj Chiny póki co wojny z nikim nie prowadzą, ale bardzo dbają o swoje tajemnice wojskowe. Niedaleko stąd znajduje się trójstyk granic Korei Północnej, Chin i Rosji. I znajduje się tu właśnie ten jeden z nielicznych mostów łączących Chiny z Koreą Północną i jedno z nielicznych legalnych przejść, no bo wiadomo, przemyt idzie przez zieloną granicę tutaj od lat. Chiny eksportują do Korei Północnej żywność, paliwa, tekstylia, a w drugą stronę płyną surowce, takie jak węgiel. W tej okolicy też odbyło się wiele prób ucieczek, udanych, nieudanych. Jednak Chiny mają taką umowę z Koreą Północną, że uciekinierzy, którzy zostaną złapani na przekraczaniu granicy, będą odesłani z powrotem. No a to jest raczej równe już wyrokowi śmierci, ewentualnie dożywociu w jakimś gułagu. Region ten wraz z regionem koreańskim, tak zwanym Ranson, w latach 90. zaplanowano jako strefę ekonomiczną, specjalną strefę ekonomiczną, w której miały być niższe podatki i sprzyjające warunki do prowadzenia biznesu. Do tego miała też dołączyć się Korea Południowa i Rosja, tworząc tutaj nowy azjatycki Rotterdam. Chciano tutaj zrobić olbrzymi port przeładunkowy, największy w Azji i ten region ma ku temu potencjał, jednak niestabilna sytuacja polityczna w regionie, zwłaszcza właśnie w Korei Północnej, sprawiła, że z tych planów nic nie wyszło. Z tego miejsca dokładnie, w którym się teraz znajduję, jest tylko 12 km do Morza Japońskiego. Ale Chiny właśnie nie wykorzystują potencjału tego regionu i niby po drugiej stronie granicy, w tej strefie Ranson, też znajduje się ta specjalna strefa ekonomiczna. Jest to ponoć najbardziej rozwinięty, reprezentacyjny region Korei Północnej. Tam są testowane najnowsze rozwiązania reżimu, najnowsze technologie. Testuje się, co można pozwolić nowego obywatelom i żeby od tego na przykład nie zwariowali, żeby im się nie zachciało kapitalizmu. Planów specjalnej strefy ekonomicznej niewiele wyszło, ale za to może uda się specjalna strefa turystyczna, gdyż jak widać rozwija się ten region bardzo mocno, tutaj się dużo buduje, robią nową promenadę, robią sklepy, jakieś bloki apartamentowce, więc może to pójdzie w tym kierunku, kto wie. No ale wszystko zależy od Kima, który być może na to zezwoli, a jeżeli nie, tak będzie można sobie tylko popatrzeć przez rzekę na drugą stronę z nostalgią za dawnymi komunistycznymi czasami.
Samo miasto Tumen może nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych chińskich miast. Taka prosta zabudowa, ale jest czysto, jest bardzo czysto, ale ludzie raczej biedni nie są, bo fury tutaj stoją niekiepskie, głównie marki europejskie. Mercedes, Audi, Land Rover, pomimo że mają bardzo blisko do Japonii, tak jednak wolą marki europejskie. I jest ich więcej niż rodzimych marek chińskich, co dziwne. W lokalnym sklepie z medycyną chińską możemy sobie kupić różne grzyby nadrzewne, takie huby i z tego sporządzić proszki. I tu chyba też bardzo dużo piją, bo wszędzie są wystawione jakieś kartony z piwami. Jest mnóstwo pijalni piwa, tak jak i na przykład tutaj możemy sobie kupić świeże węgorze albo jakąś węgorz pieczony, zupa z węgorza. No i tym, którym udało się przekroczyć rzekę w jedną stronę, tak mogli w Chinach znaleźć nowe życie, o ile chiński rząd nie wydał ich z powrotem na drugą stronę. Nazwy ulic są tutaj dwujęzyczne, po koreańsku i po chińsku. Jakby ktoś chciał zainwestować w nieruchomości, tak budują tutaj nowe apartamentowce z widokiem na Koreę Północną. No myślę, że takiego widoku to pozazdrościłby naprawdę każdy. Wyobraźcie sobie, że po drugiej stronie, tam gdzie są te góry, jest teraz bieda, być może ludzie nie mają co jeść, a tutaj patrzą sobie w tą stronę, no nawet ci żołnierze, którzy strzegą tej granicy, na tętniące życiem miasto, wysokie bloki. Co myślą sobie ci żołnierze, patrząc właśnie na tych tutaj radosnych ludzi? O, tutaj sobie grają w ping-ponga, mają tutaj różne właśnie tańce integracyjne. Nocą to wszystko jest rozświetlone, gra tutaj wesoła muzyka. Tymczasem po drugiej stronie słychać tylko jakieś materiały propagandowe. Ludzie są tutaj mili, ale widzę, że podchodzą mocno nieufnie do turystów. No chyba na co dzień nie widzi się tutaj turysty z zachodu. Do tej pory nie widziałem ja też nikogo i pewnie nie zobaczę, jak sądzę. Miasto Tumen jest częścią autonomicznego regionu Yanbian, który jest po prostu autonomią koreańską w Chinach i około 60% mieszkańców miasta stanowią właśnie Koreańczycy. Stąd możemy tutaj kupić wiele koreańskich produktów i skosztować koreańskiej kuchni. Stąd jak ktoś zna koreański, to tutaj bez problemu się dogada. Też jest dużo właśnie napisów w języku rosyjskim. Nawet tutaj już do mnie się próbowano odzywać po rosyjsku. W tym miejscu robiona jest nowa droga właśnie do przejścia granicznego, do tej strefy turystycznej. No ewidentnie chcą to ruszyć, chcą to ożywić, tylko no, Korea też musi wyrazić na to zgodę. A po ostatnim rajdzie youtuberów z całego świata to może się to nie udać. Będąc w autonomii koreańskiej, nie wypadałoby nie spróbować lokalnej kuchni. Zamówiliśmy więc coś takiego. W zasadzie to na chybił trafił, bo nie wiadomo było, co to będzie. Oczywiście sztućców też nie padają, są tylko pałeczki. No i widzę, że jest tutaj jakieś tofu, owoce morza, warzywa i jajko przepiórki. I dodatkowo mamy jeszcze zamiast sztućców nożyczki, którymi możemy sobie pociąć tutaj makaron na przykład. Fajnie to pomyśleli. I jest taki fartuch. To się zakłada na siebie, żeby się nie pochlapać. Świetna sprawa, bo zawsze się tymi zupami upaciam. O, i jest cała krewetka w środku. I to jest naprawdę pokaźny garnek zupy. Myślę, że tu jest około 1,5 litry na pewno wsadu. I to wedle cennika kosztuje poniżej 10 zł, a ten kosztuje jakieś 15 zł za naprawdę konkret danie. Że za to całe żarcie, 2 olbrzymie zupy zapłaciliśmy coś ponad 20 zł lekko. Chciałem zostawić napiwek, tak chłopak kategorycznie odmówił. W żadnym wypadku napiwku oni nie przyjmą. No Koreańczycy słyszałem, że właśnie nie przyjmują napiwków. Jest to dla nich ujma na honorze. No w sumie zapomniałem o tym, także też mój błąd. No ale sprawdziłem na własnej skórze. Napiwków tutaj nie można zostawiać, bo jest to dla nich po prostu obraza. Niestety nie udało się przekroczyć granicy z Koreą Północną, ale jeśli pojawi się ponownie taka możliwość, to na pewno ponowię tę próbę. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Gdyż skoro już znalazłem się w Chinach, to nagrałem dla Was kilka ciekawych filmów. Ten kraj tym razem bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i wygląda zupełnie inaczej niż przed zarazą. W skrócie, Europa czy Ameryka ma sporo do nadrobienia. Ale o wszystkim dowiecie się niebawem w kolejnych filmach.
Dziękuję za dotrwanie do końca filmu. Mam nadzieję, że podzielisz się teraz swoimi wrażeniami w komentarzu i zostawisz łapkę w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!